Cześć, witam Was na kanale Rootblog w recenzji translatora Wasco Q1. Translatory zwykle testujemy na wyjazdach, więc my też postanowiliśmy wybrać się na wyjazd. No i do najtrudniejszego środowiska dla translatorów i ogólnie językowego, czyli do Chin. Zapraszam na recenzję. Usiądźmy sobie na chwilę i odetchnijmy sobie od tego chińskiego zgiełku z piękną panoramą Hongkongu za mną i pogadajmy o Wasco Q1. Przede wszystkim, co się zmieniło. Będę porównywał to do translatora V4, dlatego że taki mieliśmy poprzednio na testy i będę odnosił się często przy Q1 do właśnie V4. No i to, co się zmieniło, to przede wszystkim gabaryty tego urządzenia. W tej chwili mamy tutaj 3,5 cala. Ten translator został w tej chwili zmniejszony, jeśli chodzi o długość. V4 była bardzo długa, co powiedzmy, że przemawiało do mnie na tyle, na ile, żeby rozmówca miał bliżej mikrofon. Ale nie była poręczna. W tej chwili Q1 jest dużo bardziej poręczna, waży 147 gramów, więc jest lekka. Na wyświetlacz 3,5 cala też pozwala nam na lepsze operowanie jedną ręką, wygodniejsze czytanie komunikatów na ekranie i ogólnie jest dużo bardziej zgrabnie, dużo ładniej, także tutaj pod względem wyglądu super. Translatory mają też to do siebie, że są projektowane w ten sposób, żeby głośniki były dużo bardziej wydajne i głośne niż w stosunku do smartfona, żeby mikrofony lepiej zbierały i tak jest oczywiście w Wasco. Macie tak naprawdę głośnik i mikrofon z dwóch stron tego urządzenia, czyli w momencie, kiedy prowadzicie konwersację, nie musicie obracać tego urządzenia. Z tym, że w praktyce będę odnosił się do testów w Chinach i generalnie w Azji, bo tu korzystaliśmy z tego translatora. Raz, że jest to najtrudniejszy region, tak to nazwijmy, a dwa, że jednak przetestować to przy współpracy z zupełnie inną nacją daje to dużo większy obraz, no i umówmy się, azjatyckie języki są po prostu najtrudniejsze. I tak naturalnym jest to, że ktoś obracał to, dlatego że cały czas wzorujemy się na smartfonie. Więc w momencie, kiedy czasami próbowałem prowadzić konwersację w ten sposób, to i tak druga osoba chciała, żeby zwrócić ten translator w jej stronę, natomiast jest możliwość rzeczywiście prowadzenia konwersacji w ten sposób. Jeśli chodzi o rozmowę, w momencie, kiedy wchodzimy w tryb rozmowy, mamy do wyboru języki, na które będziemy tłumaczyć naszą rozmowę. My korzystaliśmy z języka polskiego i tłumaczyliśmy go w większości na chiński. Jak to działa? W tym momencie nagrywam się w języku polskim, tak by było wszystko zrozumiałe w języku chińskim. 依家我用波蘭文錄音，所以所有嘢都用中文可以理解。 Przede wszystkim Wasco korzysta z 10 silników tłumaczeń, czyli jest to dużo szybsze niż korzystanie z jednego tłumacza w naszym telefonie. Druga sprawa jest taka, że Wasco jest zawsze gotowe do działania. To urządzenie zostało zaprojektowane w ten sposób, że macie tak naprawdę 3 przyciski z boku, macie przycisk blokady i macie 2 przyciski, które są zupełnie inne. Jeden jest chropowaty, drugi jest gładki. Dzięki temu raz, że możecie sobie to wyczuć, a dwa, że jeden aktywuje dany język, czyli jeśli wasz rozmówca rozmawia po chińsku, on może kliknąć sobie na mikrofon, ale może kliknąć też na przycisk. I znowu, w momencie, kiedy próbujecie się dogadać w sklepie, taksówce, hotelu, to od razu Wam mówię, że to Wy obsługujecie ten translator. Druga strona nie ma jak go obsłużyć, dlatego że po prostu go nie zna. Te przyciski, automatyczna rozmowa i to wszystko przydaje się w momencie, kiedy siedzicie na jakimś spotkaniu i wtajemniczycie drugą stronę, jak używać translatora. W szybkich rozmowach na ulicy, tak to nazwijmy, to się po prostu nie sprawdza. Druga sprawa, brakuje mi tutaj w momencie, kiedy macie mikrofony, macie napisany język polski i chiński. Dlaczego tutaj nie ma flagi? Flaga pojawia się rzeczywiście po naciśnięciu i ona jest widoczna, natomiast w momencie, kiedy dajemy translator drugiej stronie albo druga strona chce nam odpowiedzieć, to naturalnym jest to, że ona szuka, gdzie ma nacisnąć. No ale nie rozumie Chińczyk napisu chiński. Więc jest to też problematyczne i ta flaga powinna moim zdaniem zastępować te symbole mikrofonów. Dużo lepiej by to po prostu funkcjonowało w praktyce i tak w życiu rzeczywiście jest, że był problem, gdzie oni chcieli nacisnąć ten mikrofon i często na przykład klikali polski zamiast chińskiego. Kolejna sprawa, rynek azjatycki, jak wiecie, kto używa komunikatorów typu WeChat, oni cały czas rozmawiają. Tutaj generalnie w Chinach większość rzeczy obsługuje się głosowo, bo tak jest po prostu łatwiej i szybciej. I oni mają tak skonstruowane te swoje aplikacje do komunikacji, że kiedy klikają mikrofon, oni trzymają to w momencie mówienia. Tutaj tego trybu nie zauważyłem, więc kiedy Chińczyk brał ten translator do ręki, to robił w ten sposób, że próbował trzymać i czasami po prostu jakiś misklik, coś tam i niestety to tłumaczenie nie było poprawne. To są takie małe niuanse, które wychodzą po prostu podczas korzystania z tego translatora. Natomiast wracam do tłumaczeń. Czy tłumaczenia są dokładne? Z języka chińskiego generalnie tłumaczenie nigdy nie będzie dokładne, niezależnie jakiego translatora użyjecie, dlatego że ten język jest po prostu specyficzny. Czasami są słowa, które są dwuznaczne, są słowami, gdzie trzeba się troszeczkę domyślić, natomiast w momencie, kiedy korzystacie z języków bardziej popularnych, tutaj mam na myśli hiszpański, angielski, no to wtedy te tłumaczenia rzeczywiście są poprawne. Natomiast, czy to jest poziom, gdzie się dogadacie? Oczywiście, że tak.
I to nie podlega żadnej wątpliwości. Pamiętajmy, że to nie jest poziom uniwersytecki i tutaj nie piszemy żadnych esejów, tylko po prostu próbujemy się skomunikować w najbardziej podstawowych elementach naszego życia. Czyli rozmowa w hotelu, rozmowa w taksówce, rozmowa w restauracji i do tego Wasco idealnie się nadaje. I rzeczywiście to funkcjonuje. Bariera językowa w Chinach jest na tyle duża, że bez translatora po prostu nie da się funkcjonować. Tak samo w Japonii i generalnie w krajach azjatyckich. Więc ten translator tak naprawdę otwiera nam drzwi na świat do tego stopnia, żeby chociaż móc sobie zamówić jedzenie w restauracji, czy sobie coś przetłumaczyć. Tutaj płynnie przechodzę też a propos restauracji do tłumaczenia ze zdjęć. To działa też świetnie, to jest kolejna funkcja, czyli możliwość tłumaczenia ze zdjęć, gdzie po prostu aparatem najeżdżacie na dany tekst, klikacie fotkę i to jest tłumaczone. Przygotowałem się do tego, wziąłem sobie gazetkę i zobaczcie, mamy sobie tutaj gazetkę, rozpoznawanie tekstu. Zobaczcie, w jaki sposób jest to tłumaczone. To jest tłumaczone w taki sposób, że Wy możecie sobie to przybliżyć i ten tekst, który jest mniejszy, jesteście w stanie sobie przeczytać w taki sposób, że nie powoduje to rozjazdu tłumaczenia na zdjęciu. Kto tłumaczył z Google Tłumacza te rzeczy ze zdjęć, wie, że ten tekst potrafi się rozjechać. On nie rozpoznaje mniejszych czcionek, większych czcionek, on po prostu wyrzuci Wam wszystkie tłumaczenia i często jest to po prostu nieczytelne. W momencie, kiedy korzystałem z Wasco, rzeczywiście to tłumaczenie jest dużo lepsze, dlatego że jest poukładane i Wy dokładnie widzicie, w którym miejscu zostało to przetłumaczone. Załóżmy, że tłumaczę sobie menu w tej chwili i widzę dokładnie, jaka potrawa i jak jest przetłumaczona i dzięki temu jestem w stanie zamówić poprawnie jedzenie, po prostu pokazując na przykład kelnerowi to, co mnie interesuje. Więc to rzeczywiście się bardzo przydaje, to tłumaczenie ze zdjęć jest dużo lepsze. Kolejną rzeczą, która jest nowością w Wasco Q1 jest klonowanie głosu. To jest raczej bajer, natomiast przydaje się, myślę, że bardziej w tematach biznesowych aniżeli turystycznych, dlatego, że jesteście w stanie mówić po prostu w innych językach Waszym głosem. To nie działa niestety z chińskim, ale działa z japońskim. Przetestowaliśmy to i rzeczywiście głos lektora jest moim głosem. To jest taki fajny dodatkowy bajer, to też działa bardzo dobrze. A tak właśnie będzie brzmiał mój głos w języku japońskim. 私の声を日本語で書くとこんな感じになります。 No i kolejną rzeczą, która jest, można powiedzieć, nowością w Wasco Q1, to fakt, że możemy tutaj dzwonić. Możecie dzwonić z dowolnego miejsca na świecie, gdzie obsługuje Wasco internet i połączenia, czyli to jest około 200 krajów. I w ten sposób jesteście w stanie na przykład zarezerwować stolik w restauracji, zadzwonić do szpitala, uzyskać pomoc, takie podstawowe rzeczy. W pakiecie razem z translatorem otrzymujecie 10 minut na rozmowy na całym świecie i rzeczywiście dzwoniliśmy na chiński numer i da się rzeczywiście dodzwonić. Natomiast po wykorzystaniu tych 10 minut, każde następne 10 minut to koszt 25 zł. I tutaj jeszcze płynnie przechodzę do internetu i czegoś, co tak naprawdę daje nam spokój ducha. Kupując Wasco nie musicie martwić się o dodatkowy pakiet internetu, bo ten jest nielimitowany. Nigdy nie wygaśnie i jest wliczony w cenę zakupu urządzenia. Niezależnie czy wylądujecie w Wietnamie, Singapurze, Chinach, Hongkongu czy innych krajach, które obsługuje Wasco, tą listę oczywiście znajdziecie na ich stronie, to włączacie translator i on jest gotowy do akcji. I to jest chyba najcenniejsze, dlatego że nie martwicie się o pakiety internetu, nie martwicie się o te tłumaczenia. Możecie cykać tych zdjęć i robić po prostu tych tłumaczeń z obrazków masę, a nie martwicie się o pakiet. I to jest chyba najbardziej komfortowe, bo często jest tak, że oczywiście wysiadacie, prepaid, eSIM, coś tam. Zawsze trzeba się o tą kartę postarać, a czasami, uwierzcie mi, w Chinach czy w Japonii nie dogadacie się często po angielsku, więc już tutaj ta bariera językowa jest, którą Wasco po prostu przełamuje. Więc to jest, myślę, jedna z największych zalet, że po prostu niezależnie gdzie wylądujecie, to po prostu ten translator działa. Od razu Wam powiem, też sprawdzałem, ten translator nie działa na Malediwach. Generalnie w krajach, gdzie rząd ma 100% kontroli nad rynkiem telekomu, nie ma żadnych pakietów eSIM tak naprawdę poza tymi rządowymi, no to Wasco po prostu tam nie działa. Jeśli chodzi natomiast o Chiny, Hongkong, poprawili to w stosunku do V4. W kwietniu testowaliśmy V4 i był problem z internetem, przerywał. W tej chwili nie znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie nie miałem zasięgu, gdzie nie działał internet, czy nie działało tłumaczenie. Jeśli chodzi o liczby i obsługiwane języki, 113 języków dla tłumaczeń foto, 86 języków dla tłumacza mowy, 108 języków dla tłumacza tekstów i 53 języki dla tłumacza połączeń. To daje nam też znaczną przewagę nad wszystkimi rozwiązaniami konkurencji, które są wbudowane w smartfony, dlatego że zwykle ta baza języków jest dużo mniejsza. No i to też jeszcze wyróżnia Wasco to fakt, że to jest, tak jak już powiedziałem, dedykowane urządzenie. Tutaj macie okrojonego Androida, natomiast zrobionego razem z Wasco, które obsługuje też szyfrowanie, to jest ważne dla biznesu, które obsługuje własne protokoły, więc nie wysyłacie nie wiadomo gdzie tych danych, to wszystko jest kontrolowane. No i
skupiacie się tylko na tłumaczeniach. No i tutaj też płynnie przejdę do baterii. Bateria wystarczy spokojnie na cały dzień korzystania i tłumaczenia rozmów. Mówię to o takim naturalnym, turystycznym korzystaniu, czyli gadam w momencie, kiedy zamawiam sobie herbatę, zamawiam sobie żarcie, zamawiam coś w hotelu, czy właśnie melduję się, czy zamawiam taksówkę. Wtedy cały dzień, a nawet półtora dnia ten translator pociągnie. Jedyną wadą podczas ładowania baterii świeci się nam wielki LED na czerwono lub zielono, w zależności od jej stanu. I to nie ukrywam, że jest problematyczne, bo w momencie, kiedy jesteście w pokoju hotelowym, zwykle ładujecie swoje urządzenia przy łóżku, a to po prostu świeci i trzeba było to zawijać na przykład w jakimś ręcznik przy poście. Podsumowując, czy Wasco pomaga w podróży? Tak, szczególnie do krajów azjatyckich, gdzie ta bariera językowa jest bardzo duża. Największa zaleta to wbudowany internet i święty spokój z tym, że po prostu lądujecie i rozmawiacie. Druga sprawa, intuicyjność i szybkość tłumaczeń. Rzeczywiście można prowadzić tą konwersację i dla osób, które dużo podróżują, to będzie naprawdę fajne rozwiązanie i mogę to szczerze polecić, bo naprawdę po prostu pomaga się dogadać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji. Dajcie mi znać, co sądzicie o translatorach, czy korzystacie, czy mieliście kiedyś problem z dogadaniem się, na przykład właśnie w krajach azjatyckich. Sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!